Hej, ja jestem Ren, a dzisiaj muszę się wam czymś bardzo pochwalić, bo nareszcie dokonałem tego, co próbowałem dokonać od strasznie dawna. Zrobiłem naprawdę dobry flageolet, czy Irish whistle, cokolwiek, irlandzki flecik, nie? Cęk w tym, że od jakichś prawdopodobnie mniej więcej 2 lat, może trochę przesadzam, może nie, próbuję nauczyć się robić dobre gwizdki. Musicie zrozumieć, że zrobienie gwizdka jest wielkim wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie ma się o tym żadnego pojęcia, przynajmniej takiego głębszego, bo wiadomo, że zrobić gwizdek to podstaw dosyć łatwo się nauczyć, jakieś takie ogólnej zasady, ale żeby poznać wszystkie małe, jakieś takie szczegóły, kruczki, jakieś drobne po prostu sekrety, żeby to wszystko działało, to jest bardzo trudne. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że e, zepsułem od momentu, w którym zacząłem się uczyć kilkadziesiąt gwizdków. Nie wiem, może 40, może 50, może więcej. Ciężko mi powiedzieć dokładnie. Zaraz gdzieś tu wrzucę zdjęcie, na którym po prostu będą wszystkie moje zepsute jakieś próby zrobienia gwizdka. Przynajmniej te, które uda mi się znaleźć w pokoju, bo oczywiście bardzo wiele z nich też wylądowało gdzieś po prostu w śmietniku. Teraz chciałbym wam pokazać taką mój postęp w robieniu konkretnie flażoletów, bo gwizdków tutaj różnych dziwacznych projektów wala się masa, ale konkretnie chodzi mi dzisiaj o flażolety, bo udało mi się zrobić naprawdę dobry flażolet, jestem zadowolony. Także zacznijmy, zebrałem tutaj małą kolekcję miedzianych flażoletów, moich prób zrobienia miedzianego flażoletu. Tak jak wspomniałem, jest ich tu na pewno gdzieś dużo więcej, ale już nie udało mi się tak na szybko ich znaleźć. No dobra, więc zacznijmy. Zacznę od tego czegoś. To jest flażolet, który zrobiłem kiedyś tam dawno temu w odległej galaktyce. W sumie jest całkiem ładnie opalony, ale niestety swojej głównej funkcjonalności flażoletu nie spełnia jakoś super. Możecie zauważyć, że gwizdek jest tu zrobiony tak trochę dziwnie. W sensie poza tym, że brzydko to jest też zrobione, nie mogę zobaczyć ostrości, sorry. No nie mogę zobaczyć ostrości. No nie mogę och, cholera, nie mogę zobaczyć ostrości, może za mało światła. No ale jest taki flażolet, hej ho. No i niestety kołek wpadł do środka, no ale to jest już mniejsza. Generalnie krawędź tnąca w gwizdku była zrobiona tutaj trochę w taki sposób, że była nie tylko spiłowana, ale była też wgnieciona do środka, jakby możecie to zobaczyć na przykład w flażolecie bardzo dobrym, który dostałem kiedyś od znajomego firmy Clark. To jest taki dosyć oryginalnie robiony flażolet, nie z rurki, a z zawijanej blachy jakiejś tam metalowej, nie wiem czy to jest cyna, czy to jest stal, nie wiem co to jest szczerze mówiąc, jest dosyć twarde, więc ciężko mi powiedzieć. No i on ma właśnie tak zrobiony gwizdek, że jest bardziej, że jest po prostu wgnieciony, nie? Ta krawędź tnąca. No i on gra naprawdę przyzwoicie, muszę przyznać. Bardzo mięciutki dźwięk, taki mięciutki, ciepły, bardzo ładny dźwięk. No a to jest jeden z pierwszych flażoletów, który zrobiłem z miedzi. No i brzmi tak jak brzmi, czyli no tak rzęzi, gubi dźwięk trochę, no raczej słaba sprawa. Tu jest jakiś straszny niewypał. To miał być flażolet, ale dokonałem naprawdę niesamowitego wyczynu i złamałem pilnik w środku, także i on już tam został, bo mi się go nie chciało wyciągać. Także, także tak. To jest flażolecik podobny do tamtego, aczkolwiek ten ma raczej tą krawędź tnącą wpiłowaną niż wgniecioną. On brzmi już trochę lepiej, no ale wciąż to jest takie sobie coś.
Aczkolwiek miałem go ze sobą w Berlinie, kiedy byłem ze znajomym i graliśmy na ulicy i dawał nawet radę, ale niestety z czasem okazało się, że no jest marny, w sensie wtedy nie miałem jeszcze jakoś specjalnie, nie byłem zbyt wybredny i po prostu miałem ze sobą to co jest, ale no teraz widzę, że to jest słabe, więc brzmi tak, lepiej niż poprzedni, ale wciąż to jest takie. Strasznie słabiutki, cichy dźwięk, gubiący się, no słaba sprawa. No i ostatnio chciałem się wziąć za to tak na poważniej, więc zrobiłem kilka rzeczy. I teraz tak, to jest coś, to jest pierwszy prototyp takiego nowego modelu. Możecie zauważyć, że wziąłem się za to już troszkę inaczej, bo wcześniej to robiłem po prostu tak, że była tutaj jedna taka nasadka, prawda? I końcówka była taka no, po prostu płaska, nie? Płaski kołek ucięte. Tutaj chciałem już zrobić taki dziubek bardziej profesjonalny jak we flażolecie. No i też zrobiłem właśnie z 2 nasadek, przez co mogłem zrobić dłuższą i po prostu lepszą tą krawędź, w ten sposób, żeby powietrze się lepiej rozcinało. I ten brzmi naprawdę ładnie, w sensie niestety wyszedł mi strasznie paskudny, więc uznałem, że nie będę go dokończał, żeby już go sprzedawać, tylko raczej zachowam go dla siebie jako ciekawostkę, bo brzmi naprawdę interesująco, chociaż nawet nie chciałem się dostrajać dziurek, szczerze mówiąc, do takiej tonacji normalnej, jaką miałby flażolet, tylko jest trochę dziwna. Ale to też jest dla mnie osobiście atut, bo i tak nie będę go sprzedawał, a raczej jest to taka dla mnie zabawka. Więc no, to był jakiś krok już dosyć spory naprzód, jeśli chodzi o brzmienie samo w sobie. No, już taki jest ten dźwięk pełniejszy, głośniejszy, trochę drężący i taki bzycząco wibrujący, ale w sumie jak dla mnie mi się tam całkiem podoba. No a potem, jak już go zrobiłem i się tak zajarałem, że w sumie całkiem wyszło, to chciałem zrobić już taki, wiecie, pierwszy mocny flażolet, który mógłbym sprzedawać. No i powstało to. To jest najładniejszy flażolet, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Niestety, kurczę, jest to jakoś strasznie mało światła i nie mogę wam tego pokazać lepiej. Myślę, że po prostu powrzucam ich zdjęcia u siebie na stronie na Facebooku, możecie, na którą bardzo gorąco zapraszam, możecie tam zobaczyć resztę rzeczy, które robię, różne. I na pewno będę wrzucał tam zdjęcia flażoletów właśnie tego typu, takie, no, żeby było lepiej widać, jak to faktycznie wygląda. Dziubek jest taki, trochę już widać taki zaokrąglony, chociaż króciutki. Całość jest opalona, miejscami wyszlifowana. No i tak, jaki był problem? Problem z tym flażetem był taki, że wyglądał ślicznie i grał całkiem też nieźle, więc się bardzo ucieszyłem, że wow, udało mi się. Po czym pograłem na nim chwilę i okazało się, że ma pewien strasznie poważny mankament. Mianowicie taki, że po chwili po prostu grania, jak ja to ująłem, łapie chrypę i gubi głos, przestaje grać, po prostu zaczyna rzęzić, nie wydaje żadnego z siebie dźwięku. No i zacząłem się zastanawiać, jaki jest problem. Problem okazało się, jest taki, że jakby przez to, że to jest miedź, która jest chłodna, jeżeli się jej wcześniej nie nagrzeje, na przykład w ręce czy na słońcu. Nie do końca wiem, jak to działa, ale chodzi o to, że przez to, że metal jest chłodny, to jakoś bardziej skrapla się nasze wydmuchiwane powietrze w środku, w tym malutkim otworze. No i jak się w tym malutkim otworze skrapla powietrze, no to lipa. No bo po prostu zatyka przelot, tak? I nie wydaje dźwięku przez to. No i trochę nie wiedziałem, co z tym zrobić, szczerze mówiąc. Ale tak jeszcze, żeby dopełnić, to po prostu pokażę też, jak on sam sobie brzmi.
Brzmi tak, jest dosyć cichy, ale ma taki raczej przyjemny, może nie być tego słuchać na nagraniu, ale ma dosyć taki mięciutki dźwięk, też trochę syczy, ale jednak jest miększy od poprzednich flageoletów, to jest takie coś, do czego dążyłem. No ale niestety, jakbym chwilę na nim pograł, co mogę właśnie zainscenizować, to usłyszycie jaki jest problem. Po prostu przestaje wydawać dźwięk, bo skrapla się w nim powietrze. Oczywiście możemy to przydmuchać, ale to jest tylko efekt na dosłownie kilka dźwięków, więc słabo. No i nareszcie udało się zrobić to, co chciałem zrobić od dawna i próbowałem uparcie. Zrobiłem dobry, działający flageolet, do któremu nie mam naprawdę czego zarzucić. Tadam, to jest właśnie ten. Jest bardzo podobny do tamtego. Starałem się zrobić go jak najbardziej podobnego do właśnie tamtego. No i co mogę powiedzieć? No, wrzucę, tak jak wspomniałem, zdjęcia gdzieś tam na Facebooku. Zapraszam, możecie tam zajrzeć, coś tam. No i kurczę, jest naprawdę super, jestem bardzo zadowolony. Także, no dlaczego tutaj się nie zatyka, prawda, ten przelot powietrza i dlaczego on nie dostaje chrypy? Motyw jest taki, że no przypuszczam, że mam mało światła niestety, nie mam takich fajnych paneli jak fajni youtuberzy z tymi, że robią światło na cały pokój, wszystko dobrze widać, mam tylko okno albo lampkę ze słabym światłem punktowym, która robi tylko gorzej, więc sorry. Także nie wiem, czy to zobaczycie, ale mają, nie zobaczycie, a może zobaczycie. Widzicie ten jasny taki pasek w tym na dole? No to ten pasek to jest kołek, który wychodzi trochę dalej niż w tym. No i co to powoduje? Odkryłem taką magiczną zależność, że jeżeli ten kołek wychodzi trochę dalej, trudno mi jest to opisać trochę tak dokładniej, to wtedy jakby te skroplone powietrze nie zatyka się w otworze, tylko po prostu wylatuje na zewnątrz, zakręca się i ląduje na górze. I przez to nie traci dźwięku. Jej! Eureka! Dobra, to teraz pokażę, jak to brzmi w ogóle, bo jest spoko. Jest najlepiej do tej pory, więc wiadomo, jeszcze będzie pewnie lepiej, jak się w tym jeszcze podoskonale, ale to jest taki najlepszy do tej pory, jaki udało mi się zrobić. Także ten. Jej! Udało się. Zrobiłem. Także od tej pory startuję z poważną produkcją flageoletów. Jeżeli wam się podoba, tak on brzmi, tak on wygląda, przypominam, zdjęcia są u mnie na stronie na Facebooku, na dole załączę link, to wiecie, jak się ze mną skontaktować, nie? Jakby będę ich robił więcej, będą stopniowo prawdopodobnie coraz lepsze, coraz fajniejsze, będę starał się wymyślać różne nowe modele i zobaczymy, gdzie mnie to zawiedzie. Obecnie powiem tak wam w sekrecie, że robię kilka różnych innych dziwnych projektów. Przynajmniej mam w planach. Ale o tym na razie jak już skończę, to po prostu będziecie wiedzieli.
O ile się uda, a jak się nie uda, to się dowiecie jak się kiedyś uda, a jak się nie uda, no to to w sumie to mam chyba tyle na dzisiaj do powiedzenia. Mam piękne lato, jest strasznie gorąco, niestety jest sucho, także zaraz pójdę przywołać deszcz. I nie wiem, bawcie się dobrze czy coś, wakacje niedługo, nie wiem, cieszcie się ciepłem, słońcem i w ogóle łapcie słońce. Słońce jest dobre na oczy, warto się nasłoneczniać, polecam słońce, ale deszcz też polecam, także nie hejtujmy deszczu, deszcz jest spoko, deszcz jest zdecydowanie fajny, też jest potrzebny, także tak. Nie mam nic więcej do dodania, trzymajcie się ciepło, cześć.